Witam serdecznie w odcinku 7 playlisty Prometeizm pod tytułem Wódz Naczelny, część 2. W poprzednim 6 odcinku podałem parę faktów z życia Józefa Piłsudskiego. W tym odcinku opowiem o kontrowersjach związanych z jego postacią. Na stronie bitwawarszawska.pl opisane są kontrowersje związane z postacią Józefa Piłsudskiego. Józef Piłsudski jest postacią, której zasługi dla niepodległości Polski są powszechnie uznane, ale jednocześnie wiąże się z nim wiele kontrowersji. Oto niektóre z nich. Kontrowersja pierwsza. Działalność agenturalna na rzecz Niemiec. Czytamy. Józef Piłsudski oskarżany był o współpracę i szpiegostwo na rzecz Niemiec w czasach, gdy walczył u boku państw centralnych przeciwko Rosji oraz gdy zaraz po powrocie z więzienia 11 listopada przejął władzę od Rady Regencyjnej powołanej przez okupanta. Skłonności germanofilskie były przypisywane Piłsudskiemu przez środowiska endeckie z Romanem Dmowskim, a później Jędrzejem Giertychem na czele. Kontrowersja druga. Odpowiedzialność za śmierć generała Zagórskiego. Czytamy. Podczas Bitwy Warszawskiej generał Zagórski był szefem sztabu Frontu Północnego Józefa Hallera. Jako bezpośredni i kompetentny świadek mógł być oponentem Piłsudskiego w kwestii mitologizowania roli marszałka w Bitwie Warszawskiej. Zaginął po zwolnieniu z więzienia wojskowego w Wilnie po powrocie do Warszawy w 1927 roku. Według wspomnień Wincentego Witosa został zamordowany przez fanatycznych zwolenników Piłsudskiego, a jego ciało obciążono kamieniami i wrzucono do Wisły. Zbrodni nigdy nie udowodniono. Również tutaj pojawiły się podejrzenia, że sam Piłsudski mógł nakazać usunięcie generała. Rozwadowski obwiniał się o los Zagórskiego. Według niego powodem zgładzenia towarzysza niedoli było to, iż przy zwalnianiu wyjawił, że Zagórski pisze pamiętniki, w których ten oskarżał Józefa Piłsudskiego o agenturalną działalność w latach I wojny światowej. Kontrowersja trzecia. Odpowiedzialność za śmierć generała Rozwadowskiego. Czytamy. Generał Tadeusz Rozwadowski był wieloletnim nieprzyjacielem Piłsudskiego. Rozdźwięki między nimi powstały już w pierwszych dniach niepodległości. Pogłębiły je niejasności co do autorstwa zwycięskiego planu cudu nad Wisłą, a ukoronowało dowodzenie wojskami wiernymi rządowi podczas przewrotu majowego. Był jednym z oficerów uwięzionych i bezprawnie przetrzymywanych w jego następstwie. Zmarł w rok po zwolnieniu z więzienia przy pewnych poszlakach wskazujących na otrucie. Generał Tadeusz Rozwadowski zmarł 18 października 1928 roku o godzinie 13:40 w lecznicy Świętego Józefa przy ulicy Chorzej w Warszawie. Władze odmówiły sekcji zwłok, co przyczyniło się do spekulacji na temat przyczyny zgonu. Mówiono o możliwym otruciu. Kontrowersja czwarta. Odpowiedzialność za upolitycznienie armii. Czytamy. Rozwadowski jako przeciwnik upolitycznienia armii był ostro zwalczany przez marszałka. Generała niepokoiły podziały w wojsku i rozkład moralny, które doprowadziły w rezultacie do wydarzeń z maja 1926 roku. Podsumujmy opisane kontrowersje w formie 5 zarzutów w stosunku do Józefa Piłsudskiego. Zarzut pierwszy. Współpraca i szpiegostwo na rzecz Niemiec. Zarzut drugi. Rzekome autorstwo cudu nad Wisłą. Zarzut trzeci. Zlecenie zamordowania generała Zagórskiego. Zarzut czwarty. Zlecenie zamordowania generała Rozwadowskiego. Zarzut piąty.
upolitycznienie armii, rozkład moralny i podziały w armii prowadzące do przewrotu majowego. Przedstawione zarzuty, jak i fakty z poprzedniego odcinka bardzo obciążają postać Józefa Piłsudskiego, którego działania były sprzeczne z interesami Polski i polską racją stanu. Nie ulega wątpliwości, że Piłsudski reprezentował interesy obcego państwa, czyli w tym wypadku Niemiec, i nie zasługuje na miejsce w panteonie polskich patriotów. Powstaje pytanie, dlaczego pomimo znanych faktów z życia Piłsudskiego istnieją nadal jego wielbiciele, a może nawet naśladowcy? Z pewnością winna tej sytuacji jest potężna propaganda po śmierci naczelnego wodza, wpływ obcych agentów oraz ukrywanie niewygodnych faktów. Niestety, taka wygodna prawda czy zapominanie ważnych faktów historycznych to rutynowa działalność pseudohistoryków tworzących nową historię na potrzeby aktualnie rządzących elit. Na tym zakończę odcinek 7, w którym przedstawiłem kilka kontrowersji związanych z Józefem Piłsudskim. Serdecznie zapraszam na kolejny 8 odcinek pod tytułem Wątek narodowy.